Sigma 1850 f2.8 Contemporary to pierwszy obiektyw Sigmy pod bagnet Canon EOS R. To także pierwszy obiektyw z autofokusem niezależnego producenta optyki, który dogadał się z Canonem na możliwość używania tego właśnie bagnetu, a ja miałem ten obiektyw przed premierą dzięki uprzejmości Sigma Polska. Ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Obiektyw dostałem na testy od firmy K-Consult, będącej wyłącznym dystrybutorem marki Sigma w Polsce. Po testach muszę go odesłać, nie zostaje u mnie na własność, nie otrzymuję z tego tytułu żadnych korzyści finansowych. Ten odcinek ma jednak swojego sponsora, a jest nim Artlist. Artlist to platforma dla filmowców, montażystów i twórców treści na media społecznościowe. Znajdziesz tam muzykę do filmów, którą możesz wykorzystywać na YouTubie, Instagramie czy TikToku. Znajdziesz tu także efekty dźwiękowe oraz bank ujęć filmowych typu stock. W opisie tego filmu znajdziesz link do platformy wraz z zaproszeniem, dzięki któremu otrzymasz 2 miesiące za darmo. Wróćmy jednak do Sigmy. Od razu warto dodać, że nie jest to nowy obiektyw. Sigma 1850 f2.8 Contemporary miała swoją premierę końcem 2021 roku, a więc już blisko 3 lata temu. Początkowo z bagnetem L-mount i Sony E, później Fujifilm X i właśnie od dzisiaj pod mocowanie Canon EOS R. W chwili premiery tego filmu możecie już zamówić ten obiektyw z przedsprzedaży w kwocie 2390 zł, czyli dokładnie takiej samej cenie, w jakiej występuje on we wcześniej wymienionych bagnetach. Przyznam szczerze, spodziewałem się, że Canon naliczy solidną opłatę za możliwość wykorzystania tego bagnetu, przez co Sigma z mocowaniem Canona będzie zauważalnie droższa od wersji na przykład do Sony. Dałbym sobie nawet rękę uciąć, że tak będzie, no i bym kurde nie miał ręki. I tak naprawdę w całej tej sytuacji dla mnie osobiście większą sensacją jest to, że Canon w ogóle zdecydował się na odblokowanie swojego bagnetu, niż to, że akurat premierę ma Sigma 1850 f2.8 Contemporary. Wielu z Was na to czekało. Skoro oglądasz ten film, to najprawdopodobniej Ty na to czekałeś. Ja na to czekałem. Do tego stopnia, że wiedząc, że zbliża się ta premiera, kupiłem Canona R50 z matrycą APS-C, do którego mógłbym tą Sigmę podpiąć. Oczywiście z tej Sigmy mógłbym korzystać na swoich pełnoklatkowych aparatach, takich jak m.in. Canon R8 czy Canon R6 Mark II, ale wtedy aparaty te automatycznie przełączają się w tryb crop, przybliżając obraz współczynnik około 1,6, korzystając w tym momencie tylko z ułamka matrycy, co nie ma większego sensu. Sens natomiast ma ta premiera. Zakres 1850 na APS-C, czyli taki najbardziej uniwersalny, klasyczny wręcz zakres reporterski. Doprecyzujmy. APS-C nigdy nie da takiego obrazka jak pełna klatka, natomiast zakres 1850 na APS-C jest naprawdę tak samo użyteczny jak 2470 na pełnej klatce. Idealnie uzupełnia się on z Sigmą 1018 f2.8, którą miałem przyjemność testować dla Was kilka miesięcy temu, także jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, gorąco zapraszam, wyświetlę Wam link na ekranie. Przez te 3 lata od premiery Sigmy 1850 na bagnet Sony powiedziano już o niej chyba wszystko, więc ja nie będę się powtarzał, powiem Wam tylko to, co jest unikalne dla systemu Canona. Przede wszystkim kluczowy jest sam bagnet. Bagnet Canona do bezlusterkowców EOS R jest specyficzny. Jest przede wszystkim duży i mam tutaj na myśli przede wszystkim średnicę. Jak możecie zobaczyć, obiektyw jest mocno poszerzony na bagnecie względem reszty całego obiektywu, co wygląda dosyć dziwnie. Ale umówmy się, nie jest to absolutnie wina Sigmy. W ogólnym rozrachunku nie ma to jednak aż takiego znaczenia, ponieważ nawet w tak małym aparacie jak Canon R50, mimo tego, że bagnet mocno wystaje względem obiektywu, spokojnie znajdziecie tutaj sporo miejsca na palce, gdy znajdują się one na gripie aparatu. Istotne jest także to, co dostajemy po podpięciu obiektywu do aparatu, a dostajemy tak naprawdę wszystko, czego byśmy potrzebowali. W aparacie z poziomu zdjęć JPG możemy ustawić sobie wszystkie niezbędne korekcje. W aparacie mamy możliwość ustawienia korekcji winiety. Z jednej strony winieta w tym obiektywie jest zauważalna, z drugiej strony jest w pełni usuwalna cyfrowo, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić, chcąc mieć tak małe i kompaktowe obiektywy jak ten. Z poziomu aparatu możemy także korygować dyfrakcję i tutaj sytuacja jest analogiczna. Ciekawym natomiast jest zjawisko korygowania aberracji chromatycznej.
Ta pojawiła się w tym Canonie R50, którego teraz trzymam, dopiero po wgrania aktualizacji w wersji 1.2.0. Musicie mi uwierzyć na słowo, nie zrobiłem sobie wcześniej zrzutu ekranu, gdy wcześniej była w nim zainstalowana jeszcze wersja 1.1.0. Wersja oprogramowania 1.2.0 do Canona R50 pojawiła się w internecie 6 czerwca, czyli około 2 tygodnie temu. Z wiadomych względów ta funkcjonalność nie została opisana na liście aktualizacji, no bo obiektyw był jeszcze przed premierą. Polecam w tym miejscu mój film o aktualizowaniu aparatów Canon. Wyświetlę Wam do niego link na ekranie oraz będzie to film proponowany po zakończeniu tego filmu. Jak widzicie, no warto aktualizować aparaty, bo może się okazać, że będą one działać po prostu lepiej. Dobrze, że Canon swój bagnet otworzył, natomiast tak naprawdę to nie miał on za dużego pola manewru, biorąc pod uwagę, jak bardzo przez lata ignorował format APS-C. Sigma już zapowiedziała premierę kolejnych 5 obiektywów dedykowanych do aparatów Canon z matrycą APS-C. I nie ma co ukrywać, bo oferta obiektywów Canona dedykowanych do formatu APS-C jest dość uboga, a to i tak delikatnie powiedziane. Chociaż wiecie co, jeżeli mam być szczery, to nie jest uboga oferta. Tak naprawdę Canon w tym momencie nie ma ani jednego sensownego obiektywu do matrycy APS-C. A ta Sigma jest mała, tania, jasna i użyteczna. I lepsza od któregokolwiek obiektywu Canona na bagnet APS-C. Kropka.